Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Sobota w 7:30. 15 minut 20 i powinna przyjechać ekipa. Wydaje mi się, jesteśmy przygotowani. Chemia do mieszania z betonem jest, cement jest, piach jest, żwir jest, wiadra są. Podeścik przerobiłem trochę, żeby mogli podać wiadra na podest. Na podejście Jednosław podaje je sobie tutaj, a stąd już na górę. Na samym początku oczywiście, żebym nie zapomniał, dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki i za subskrypcje. Nie ma prądu, ale nam to niczym nie przeszkadza obecnie, bo cały beton będzie mieszany filipińską metodą, tak zwany wulkan. A jak z tatą rozmawiałem, to zapamiętałeś takie czasy w Polsce. No i jak się ogląda jakieś, wiecie, te filmy takie historyczne z PRL-u, to też w wielu miejscach widać, że tak mieszali i zaprawę tynkarską i beton. No co, tak po prostu jest. Zobaczymy, jakie będzie tempo tego lania, żebym mógł mniej więcej wyliczyć, ile nam to zajmie. Ale wydaje mi się, że jak będzie więcej osób, przerozmawialiśmy o 7 osobach, wliczając w to mnie, to wydaje mi się, że będzie ok. 2 osoby tam, jedna na podejście, jedna podająca z drabiny tutaj, no to są 4, 5, 6, 2 mieszające, jeden, który cały czas dowozi materiał, dostarcza więcej materiału do mieszania betonu. I wydaje mi się, że powinno pójść to sprawnie, no ale zawsze może się coś zmienić w międzyczasie, więc zobaczymy, po prostu jaki system pracy okaże się najlepszy. Potem oczywiście wiadomo, to już potem, zakładając, że wszystko pójdzie gładko, sprawnie, tak jak wspomniałem, bez żadnego rozszalowania się gdzieś, tego typu spraw. Potem oczywiście trzeba ten beton podlewać. Myślę, że będę go podlewał jakieś 6 razy dziennie. Zaraz jak się obudzę, przed pójściem spać, i 4 razy w trakcie dnia, bo jest ciepło, a beton trzeba podlewać, żeby po prostu prawidłowo spełniał swoją funkcję. Już dzisiaj będzie podlewany, oczywiście, jak tylko będzie, już pewnie w takiej temperaturze jak tu jest, to pewnie na bieżąco już będzie podlewane co nieco. No ale to też zobaczymy. Kurczę, no będę bardzo zadowolony, jeżeli w dniu jutrzejszym będzie sobie można spokojnie na ten strop wejść. Jeżeli wszystko przebiegnie gładko, bez problemów, naprawdę będę bardzo, bardzo zadowolony. No ale to jeszcze długa droga, jeszcze kilka godzin, kilka litrów potu i trochę pracy fizycznej. Ale wczoraj była burza nad Mindanao, ale do nas w ogóle to nie dotarło. Widzieliście to w poprzednim filmie. To wejście poprzedniego filmu, jak to niebo się otwierało, no to w niektórych momentach było jeszcze bardziej. Normalnie jakby była jakaś dyskoteka i fajerwerki w niebie. Z regularnością co 5, maksymalnie 10 sekund. Błysk, 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 błysk. Współczuję ludziom, którzy po prostu tam żyją i mieszkają. No ale co? Każdy przecież może sobie sam wybrać miejsce, w którym chce żyć. No może nie każdy. Wolni ludzie mogą sobie wybrać miejsce, w którym chcą żyć. Nikt ich tam na siłę nie trzyma. Optuję za tym, żeby lać w tą stronę. Wzdłuż, tak jak są ściany nośne, żeby nie lać w tą stronę, bo jak będziemy lać w tą stronę. Wejdę sobie na górę.
Jak myśmy lali w tą stronę, no to tu nie ma ściany. Tu będzie podtrzymywał strop się na ścianach tutaj i tutaj. Ale jak będziemy lali w tą stronę, to mamy tam ścianę. Tu mamy ścianę, która już na początku będzie już coś przejmowała tego obciążenia. Tu mamy ścianę i tam mamy ścianę. No i ten wypust. Jeżeli byśmy lali w tą stronę, to tutaj na środku, im dalej w las, tym więcej ciężaru opierałoby się bezpośrednio już teraz na stemplach. Bez żadnego punktu podparcia. No i ten wypust nasz, też jakbyśmy go lali w tą stronę, no to cały ciężar przychodzi po prostu naraz w tej samej chwili. No i lepiej by było po prostu lać sobie wzdłuż struktury. I za tym będę tutaj optował. Policzyłem, ile mniej więcej takich pasów by wyszło i da radę to zrobić w tą stronę. No nic, już nie przedłużając, następny film, jak już zacznie się tutaj coś dziać. No, zapomniałbym, wszystko zostało poodkurzane wczoraj, przelane wodą. Cała ekipa i zaczynają mieszać. Dobra, odkładam kamerę, zaczynamy zabawę. Godzina 10 rano, zaczęliśmy o 8. No i zbliżamy się do, można przyjąć, jakiś 30%, na pewno nie 20%, ale 30% całej powierzchni. Także wydaje mi się, że do jakiejś 3 powinniśmy to skończyć. Jest dobre tempo. Jest dobre tempo, na razie nie ma żadnych problemów. Możliwe, że będę musiał dokupić trochę cementu i piachu, no ale to już mam worki z tego, co jest wysypywane, to pojadę po prostu na miejscu, mnie załadują i tyle. Ale to bliżej końca po prostu będzie wiadomo. Albo jak pojadę, bo po 11 muszę jechać do miasta i kupić jakieś kurczaki z rożna albo coś chłopakom na przerwę, bo cię nie jadą na przerwę, tylko tutaj zjedzą. No i wylejemy to dzisiaj, mówię, na razie bez żadnych przykrych niespodzianek, na razie wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak widzicie wylewamy takie ławy w tą stronę, tak jak wspominałem, żeby to, co już jest tam wylane, zaczynało się opierać o ścianę, o zbrojenie chwytało, a nie w tą stronę. No, brakowało mi wiary, czy wyrobią się do drugiej. No i wygląda na to, że się do drugiej nie wyrobią, tak jak mówili optymistycznie na początek dnia. Jest godzina 1. Jesteśmy mniej więcej w połowie. Wydaje mi się, że do 18 może. Już byłem w sklepie, jechaliśmy po jedzenie na przerwę z żoną, byliśmy w sklepie. Już domówiliśmy więcej cementu, piachu i wszystkiego, żeby była pewność, że wystarczy. Żeby był po prostu większy zapas. Żeby potem nie było cyrku, bo w sobotę się tego nie załatwi. Także mam nadzieję, że to, co jest zamówione, to już będzie w świat. Ale dobrze, bo część już jest dość mocno związana, przelana wodą. To już ten ciężar, byłem w środku, sprawdzałem dźwigary, całe odeskowanie szalunek, w sumie opłytowanie, tam są płyty i stemple i wszystko jest ok na razie na tej części, która jest zrobiona, także na razie bez większych nieprzyjemności. No byle tylko, no jest sobota, mówię, dzisiaj się już materiału nie dokupi później wieczorem, także mam nadzieję, że to, co jest domówione, to już jest w świat z dużym zapasem, żeby właśnie nie było jakiejś przykrej historii, że gdzieś kawałeczek zostanie i wtedy będzie dopiero lipa. Będzie trzeba jakoś ogarniać to. O, brudna kamera jest od cementu. No nic, pracujemy dalej. Teraz w pełnym słońcu. Od rana jeszcze dach nas zasłaniał, jak słońce wchodziło tamtędy. A teraz jest słońce prosto nad nami. I już do końca dnia będziemy pracowali w słońcu. Byle tylko noc nas nie zastała.
15:45 akurat przeskoczyło. Wydaje się, że zbliżamy się do końca. Tak się wydaje. Może ostatnie mieszanie. I pora na zimne piwo potem. Pomogły też, że właśnie bardzo słońce. Tylko przez jakieś 1,5 godziny było to w słońcu, a tak to jest w cieniu. Jeszcze wieczorem podleję się to wodą raz albo 2 razy. Może jeszcze wejdę to zatrę, potem zobaczymy, chociaż to nie jest ważne, żeby to było idealnie proste, bo tak jak mówiłem, to nie jest docelowa podłoga. A nawet jakby była, to jest dużo prostsza niż to, znaczy na przykład układam płytki w Domagetę i pewnie dużo prostsza niż ta wylewka, która jest na parterze. No nic, kończymy. I widzicie, drabina jest już ściągnięta, już jest umyta. Potem jeszcze wejdę na strop. No ale praca jest skończona, narzędzia są umyte, posprzątane dookoła. A teraz, tak jak wam wspominałem, po takiej pracy wypada postawić jakiś alkohol. No i 2 skrzynki Red Horse'a. W skrzynce jest 6 piw. Jak kogoś to interesuje, także zaraz się z chłopakami napiję. No, narobiliśmy się dzisiaj zdrowo. 5, czyli 3 godziny było obsunięcia względem planu wcześniejszego, no ale co. Posiedzenie się rozkręca, przyjechał kanclerz z wizytą, z kontrolą. Z ciocią. Ona plotkuje z ciocią. Na tinawag yung kamera, oh. O, Pwede kayo na ilab dagat. prawie że kierownik budowy. Waterproof. Amo daw yung nagamitan nila ng mga. Ganda ba na ito ilab dagat? Makita na to sa gawas, itong nawong. No. Ganun na, gito na trabaho. A Rosie dostała cieczkę. Tulf i Mariuel nie pozwala mu, ale wszystkie psy do końca przychodzą. Tulf! Psst. Let her be. Żeglowa dyskusja na temat łowienia ryb i łódki, bo wiadomo, wujek jest stolarzem, zrobił tą łódkę. Ile potrzeba ludzi i tak dalej. Galing ko rin itong namatay ng iro. Nanunglo mo na. Ito yung karga ni Papa, Jun. May karga ni namatay na. Boy, Hapon? hindi sa mo yung Ha? Oo, nakita. Ito ba anak ni Emilio, isang maribet? Pero tayo buhig yung tungka. Rosie? Kita dumiyan ng pag-unride. Hato ba ito ba sila? Teka ba? Pero lisod-lisod. Hi guys, We Filipino citizen. Paabot na laman na naugmupas ko ng tamban. Swerte sila kay kasalay sa era ng kasada o diri sa Critical yan. Tiluuyan ng bataan na ka. parang nalumbat na. Hindi na, ga-record na. Ga-record na. Basta ga-blink lang kapula, ga-record na. nag-record na. Ga-record yun na. Kita na kunahan ng nasi Vincent. Dapat sa mga nagapula ka, wala ga-blink. Ang yun ga-record yan pula. Mga bata wala na batay mga bata. Mga bata das makan. May kay iro. Ka chinchin na iro. Patay dali sa. Kami ko daw. Kami ko na naglantaw na disgrasya. Ipit lang yan. Anak ni kon ba, ikso maribes sila niya. Ano man ni tamo kung kalit ng hero? Kadula daan anang kuan, anang karsada. Ang problema ako sukay dalagan, kanang bibinta siguro. Di ka na nila ka ay be. Another ice. Kami binta na dalaga. Napumibungkalid. Sukay lang yung dalag. Motor, katong XRM na. Wa pa, bumalik ka. Just wait. XRM while. motor. Ikaw, mga isya. Maila kayo. Dili sayo pa mga wa pa yala 5. Gikan ko diri ka trabaho. Anak ni Emilio ba? Ikaw Wala na ang magaling nagkatira ng niya. atong barangay nga mo. Dara. Gikan pa sila katrabaho sa San Juan. Ibuma mo ng karga ni Bulang nga. Ang angkas mo eh. Luoy tayo. No. Kay pagkatuba. No, ipaguli. Paguli mo sa inyo balay. Fine. Stop. Hey, Maroon 5, good evening. Pagkatuba niya, hari ka. Salaysay. Napali ng ulo. Tanda ko.
ilaw. Ay, nakailong patay. Gagunit lagi ko ng spread your legs. Tawa, kunita ka rin. Galing ko doon ng kumitaw. Sabi ko daw. Let me touch it. Ako nagagawa ka ni bata. Patay so. Taga, really like it. Bana ni Ana ya. Yung ko. Wala ka nito? Tapos ka papa. Noy. Moy ang ang gunita. Ito yung sa wara. Tang mo ana man jod. May tungtong. Tingaw. Musmus. Record lagi. Ang katabangan na namin mo palo, ang pagka-blink-blink na pula, gabi. Musmus. Hapit. Nakipastay. Not you. Oh. Pero si Kain. Buhi pa rin na. Buhi pa no? Ay, roasted ito. Sulti putuhanin ka itong trabaho. Galing kay lupat, wala mapisig na lang wifi. Buhi pa no? Loy ba yan? Ay buhi. Kanang pag-ingon. I witam po kilku dniach od momentu wylania stropu. Już jest nawet boczna krawędź rozszalowana, przelany wodą. Jest godzina 11, drugi raz dzisiaj przelany wodą. Tak jak wspominałem, żadnych nieprzyjemności, żadnych przygód podczas lania stropu nie było. Jesteśmy już kilka dni po wylaniu. Dzisiaj to już jest 8 dzień, niedziela, 8 dzień po wylaniu. Papaje rosną, ale duże. No, łatwiej je sięgnąć teraz stąd. Niewiele się działo w tym tygodniu. Wielki tydzień. Nie pracują na Filipinach. My też daliśmy sobie trochę więcej luzu. Jakieś tam drobne rzeczy, naprawdę drobne. Nie filmowałem tego, też odpoczywałem. Ale jeszcze tydzień do następnej soboty. Minają 2 tygodnie w następną sobotę, kiedy można rozszalować wszystko w środku i zacząć kontynuowanie prac po prostu w środku. W tym czasie wypada też 40 dni od daty śmierci taty. Ernest będzie jechała do Dumaguete na początku tygodnia. Ja możliwe, że pod koniec tygodnia pojadę na 1 dzień, na ten ostatni dzień, na ostatnią modlitwę i razem wrócimy z Dumaguete. Także w tym tygodniu też nie będzie jeszcze chłopaków tutaj do pomocy przy tej strukturze, bo nie ma zbyt wiele do robienia obecnie. Można jeszcze chwilę poczekać, ale za tydzień zaczynamy i z kanalizacją, i z podłogą, i z tynkowaniem, i z tego typu sprawami, ale to dopiero za tydzień. No nic, dobrze to wyszło. Wyszło to dobrze, jestem na ten moment zadowolony. Czy gdzieś nie popełniłem błędów z pustami, to zobaczymy w przyszłości, w dalekiej przyszłości. W międzyczasie też pojawia się wiele różnych pomysłów nowych i wielce prawdopodobne, że jednak tego okna tu nie będzie, że pozbędziemy się tego okna stąd, że tutaj było takie, nie wiem, nazwałbym to, bo to nie jest pomieszczenie, ale takie miejsce gospodarcze, gdzie byłby zbiornik z wodą. Tutaj i tak na tej ścianie będą te spusty, więc z tego okna byłoby to widać. To jedno okno w tej dodatkowej sypialni wystarczy, żeby był jakiś przeciąg. I wydaje mi się, że po prostu lepiej jak tego okna tu nie będzie, niż jak będzie okno z widokiem na rury z łazienki z drugiego piętra, na zbiornik z wodą i na tego typu sprawy. Możliwe też, że zrobi się tu z tyłu jakąś taką ala brudną kuchnię, gdzie ludzie stamtąd też będą sobie mogli tutaj przyjść na butli gazowej coś ugotować, czy na drewnie, jak tam będą sobie chcieli. Też to rozważamy i też to trzeba przemyśleć. Trzeba to będzie przemyśleć, po prostu zaplanować już teraz, nawet jeżeli to będzie zrobione w przyszłym roku, to trzeba to wszystko zaplanować w przód. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za komentarze, za subskrypcje, za towarzyszenie podczas całej tej drogi z całą tą betonową strukturą. No jesteśmy w ponad połowie drogi, jeżeli chodzi o to, na czym teraz stoję, o tą nową kuchnię, łazienkę.
Czasu do wyjazdu zostało niewiele do Norwegii, no ale wykończy się to na tyle, żeby można było z tego, żeby było to funkcjonalne, żeby można było z tego korzystać. A w przyszłym roku po prostu wykończy się to już docelowo i z płytkami i ze wszystkim. No bo jak wjadę do Norwegii, nie chciałbym, żeby kto inny układał mi tu płytki, bo tak jak oni układają płytki, wiecie, macie te shortsy też na YouTubie, czy tam jakieś filmy z Azji, jak oni układają płytki, czy tam kleju, to idzie tyle, ile się chce, obstukuje się i łapie się poziomicą bez żadnych systemów poziomowania. Gdzie nie pójdę, gdzie robią płytki, no to nie podobają mi się to, jakie są te płytki położone. Na przykład wujka Aldrina kładą płytki tradycyjne filipińskie, tradycyjną filipińską metodą i mi się to nie podoba, także nikogo bym tu na płytki nie wpuścił do siebie i lepiej, żeby to poczekało po prostu do kolejnego roku za mną, niż zapłacić komuś, zlecić to, a potem za każdym jednym razem, jak będę siedział na toalecie, czy jak będę w kuchni, to będzie mnie coś gryzło w oczy, że gdzieś się coś poziomy na płytkach nie zgadzają, ta trochę wystaje, ta trochę w dół, linie się nie zgadzają. Lepiej nie, lepiej to zostawić po prostu na przyszły rok, bo wiem, że w tym roku się z tym nie wyrobię. To jest no dużo pracy z płytkami tu będzie, bardzo dużo pracy z płytkami tu będzie, więc w przyszłym roku będzie pierwsze to będzie wykańczanie tego naszego dolnego mieszkania, apartamentu, nie wiem, powierzchni życiowej, jakkolwiek to nie nazwać. To będzie to pierwsza rzecz w przyszłym roku do zrobienia, a potem rzeczy poboczne, no ale to się plan na przyszły rok ułoży po prostu w przyszłości, ale pewne rzeczy trzeba już zaplanować, tak jak właśnie jeżeli ma być tutaj jakaś dodatkowa łazienka, to już trzeba o tym myśleć, żeby też zrobić spust w ziemi, wykopać rurę, pociągnąć do zbiornika drenażowego, który jest pod nami, żeby potem trzeba było kuć posadzki gdzieś się łączyć z rurami, jakoś trzeba to gdzieś pogodzić. Chociaż mamy taką możliwość, bo te rury też, co schodzą tutaj, te spusty, też już teraz trzeba je wpuścić w dół po ścianie, przekuć się przez ścianę i też do zbiornika drenażowego, także którąś z tych rur można wykorzystać. Tam docelowo prysznic, zlew i kibelek, więc pod tamte rury można się spokojnie podpinać z jakimś zlewem, z miejscem do mycia naczyń, do mycia rąk. Na dole jakiś zlewik, coś. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Pora sucha, najgorętszy okres w roku, jeżeli chodzi o Filipiny, jeżeli chodzi o Siquijor. No jest gorąco i sucho, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii w porównaniu do tego, co chwila przesiadki w Abu Dhabi czy w Dubaju, gdzie tam 6-7 rano jak słońce wstawało, termometr pokazywał ponad 40 stopni, dotykanie metalowej powierzchni tunelu w samolocie, jak się wsiada z samolotu. To była tragedia. Tutaj takiej tragedii nie ma. Da się żyć i funkcjonować. Do następnego. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.